A co byś powiedziała na łąkę kwietną? Widzę, że podziwiasz, co siałaś. Tak, one mi się bardzo podobają. Bo ja tu posiałam kilka rodzajów tych słoneczniczków i dlatego też są takiej różnej wysokości. No tylko, że tutaj ten jest wyjątkowo wybujały, jest przepiękny. Ale myślałam, że będzie więcej tych takich dużych, a to on tylko jest jeden, a tych mniejszych jest sporo. No ale wszystkie są piękne, wszystkie. Czy w tym roku to siałaś, tak mówiłaś? No, nie wiem, chyba w maju. Tu jeszcze niektóre są takie nierozwinięte, że się rozwiną. Myślę, że to pora, żebyśmy się przywitali z naszymi widzami. Dzień dobry, witajcie na naszym kanale w kolejnym odcinku telenoweli dookoła nas. Ja na imię mam Irek. Beata? Zapraszamy do oglądania. Mamy dylemat, kosić czy nie kosić. No właśnie, oto jest pytanie. A już Kosić 2 czy tygodnie nie nie był kosić? trawnik koszony. Ale ta trawa nie jest jakaś bardzo taka wysoka, no. Poza tym już po części jest wypalone też. To właśnie to chciałem powiedzieć, że ona już jest częściowo wypalona. No i jaki pomysł? Nie, no chyba nie będę kosiła. Tym bardziej, że w przyszłym tygodniu mają być upały 40 stopni a nas nie będzie. No właśnie, no to nie kosić, no bo wiadomo, że jak trawa jest skoszona, to niestety, ale ta woda szybciej wyparowuje z gleby. A nasz trawnik i tak nie jest piękny, czy on skoszony, czy nie skoszony. Nie. Ponieważ on jest bardzo Naturalny. zachwaszczony. Naturalny się mówi. No to no, niech My będzie. nie mamy pola golfowego, chociaż tobie się podobał taki trawniczek kiedyś. Nie, ale już trochę mi się przestał podobać taki trawnik właśnie równiutki jak na boisku. Tak, ale dużo ludzi właśnie marzy o takim równiutkim, pięknym, zieloniutkim, A taki trawnik bez jest chwastu. ciężko utrzymać. Tak, no właśnie bardzo ciężko jest taki trawnik utrzymać, ponieważ on jest po prostu wymagający i to tak naprawdę to nie jest tylko podlewanie i koszenie. Również istotne są bardzo chwasty, które pojawiają się na trawniku, o czym właśnie będziemy mówić. Wielu zwolenników ekologii uznaje, że najlepszym sposobem na zwalczanie chwastów jest po prostu ich ręczne usuwanie. Jest to owszem metoda może i skuteczna, ale czasochłonna i wymagająca również sporej wprawy. Chwasty się szybko rozprzestrzeniają, a ich usunięcie staje się coraz trudniejsze. W takich miejscach lepiej użyć czasami, oczywiście nie zawsze, metod chemicznych, które wspomagają walkę z chwastami. Mniej inwazyjnym, popularnym środkiem na chwasty na trawniku są mieszanki na bazie octu, ale również trzeba pamiętać o tym, że żeby ocet nie dostał się na trawę lub na inne rośliny, bo po prostu je wypali. Można używać również innych domowych sposobów, jak soda oczyszczana, ma działanie chwastobójcze, dodatkowo zwalcza również szkodniki i choroby. Można używać soli kuchennej, jest również doskonałym, naturalnym herbicydem, ale trzeba pamiętać, że może mieć również negatywny wpływ na glebę, dlatego należy używać jej ostrożnie i w umiarkowanych oczywiście ilościach. Spirytus lub wódka. Alkohol działa destrukcyjnie na powłokę liści chwastów i zwiększa ich wrażliwość na promieniowanie słoneczne. Po prostu to skutkuje poparzeniem i roślina po prostu zamiera. Gorąca woda również uszkadza chwasty, niszcząc ich strukturę komórek, albo tak jak my, po prostu pokochać trawnik z chwastami. Ale ja mam jeszcze taki pomysł. U nas to myślę, że to jest nie do zastosowania. A co byś powiedziała na łąkę kwietną? No u nas, No tak u jak nas mówisz, nie. Dlatego, że... Nie mamy miejsca na łąkę kwietną. Ale myślę, że dla niektórych jest to dobra właśnie alternatywa, żeby
żeby zamiast trawnika Tak. mieć łąkę Tak, kwietną. bardzo dobra, ale to trzeba mieć już trochę więcej terenu. Mnie się bardzo łąki kwietne podobają, bo one przepięknie wyglądają i mało tego, no jeszcze właśnie są dobre, bo przylatuje właśnie bardzo dużo zapylaczy do nich. Pięknie, pięknie. Taką łąkę kosimy 2 razy do roku, w czerwcu Tak. i we wrześniu. Mhm. No i cóż, i mamy piękne kwiatki. Jest na czym oko zawiesić. Co wy o tym, Polecamy, co wy o polecamy. tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Bo dawno nie było spacerku. Dawno. Znaczy my spacerowaliśmy, ale sami. Piękna jest ta gaura, ale urosła olbrzymia. Jest cudna. Tutaj czekam z niecierpliwością i nie mogę się doczekać na żółwika, który kupiliśmy w ubiegłym Ale Już mówiłam. jak to nie może doczekać się na Aż żółwika, bo nie zakwitnie, rozumiem. aż A, no tak. zakwitnie. Przepraszam, źle powiedziałam. No. Bardzo mi się podoba ten rozchodnik tam z tyłu. Matka, ja przejdę z tamtej strony, wiesz? O, tak będzie Proszę lepiej. bardzo. Ten tutaj mi się bardzo podoba. On ma fajne bordowe łodyżki i liście też mają takie bordowe nerwy. I to super wygląda. Słuchaj, tak przy okazji to chciałem się ciebie coś spytać. Czujesz coś? Gnojówkę gdzieś rozwożą. Nie czuję. Śmierdzi gnojem. No masz rację, tak. Tak mi coś zajeżdża. Ale ty lubisz takie zapachy. Wiesz co? No lubię, jak do stajni wchodziłem kiedyś w dzieciństwie, no to jakoś znosiłem to. Znosiłeś. Tak. Nie najgorzej nawet. Rozumiem. Jeszcze jeden zapach mnie bardzo, że tak powiem, odpowiada. Jaki? Zapach benzyny na stacji benzynowej. Teraz może trochę mniej, ale w dzieciństwie to bardzo. A to dużo ludzi tak ma. Benzynę, jakiś tam klej, budapryn chyba, tak? Ja nie mówię o... Nie, ja nie wąchałem budafren. Nie. A nie, ja nie mówię o wąchaniu, tylko właśnie... No lubię po prostu. Tutaj jest... O, mokro. Tutaj jest trawka, którą posiałam. To jest dmuszek jajowaty. To ja pokażę z bliska. Tak, ona mało jeszcze kwitnie, ale ma fajne tutaj te... O, takie fajne ma te kotki. To jest w ogóle... Też ten dmuszek jajowaty nazywany jest również zajęczym ogonkiem. Fajne. Tutaj jest Tutaj jakie ładne pomidory. kwiatki. Pomidory. No dobrze, niech rosną. Haberki. Ta pysznogłówka żyje. Na szczęście. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bo ją podlewam regularnie co tydzień. Bardzo się żyje. cieszę. Ja tutaj wysiałam te aksamitki, bo doczytałam się, że jak są aksamitki, to nie ma kretów. Aha, Ja to głupia, naiwna. zaraz wam A pokażemy. Nie ma... tutaj już, o, proszę bardzo, O, tutaj są pokazał. kopce, jeden, tam z tyłu No. drugi, a tam dalej jeszcze chyba z 10. Ale i tam są pod tym. No, może tylko tyle, że nie kopię tam, gdzie jest aksamitka. Natomiast w okolicy jest. Ale zwróćcie uwagę, zwróć Beata uwagę i widzowie też, zobaczcie ile już jest liści. Sierpień się zaczął dopiero, a już liście spadają, jest tak sucho. Liście z brzozy. Znaczy, no właśnie, Mówię tak, brzozowe. mówię o tych brzozach. Tak, bo jest sucho, bo jest, dobrze powiedziałeś. Aha. No tutaj moje jeżóweczki też. Pięknoty, fajne. Brzoźce. Już widzę, że zaczynają tutaj kwitnąć. Tutaj mi coś uschło, ale trudno, to się tam... To się wytnie. Tak, to się wytnie. Tutaj trawa. No, o tutaj proszę bardzo. To są kopce. A miał... Krecika. Tak. Krecika. No, dał popis. próbujemy się zaprzyjaźnić z kretem, ale on jakoś nas nie kocha. Trochę nas denerwuje to, no bo denerwuje, bo najgorsze to jest to, że działka już jest tak zryta, że jak się idzie, to nogi wpadają w korytarze. Tak, to w poprzek, wzdłuż, Tak, to, idąc po działce, no to są już, że tak powiem, czuć pod nogami doły. Nawet jak samochodem tu przejeżdżamy, to już są takie doły
porobione, no ale trudno. I tutaj, ja proszę bardzo, trzmiele jak się uwijają. Hortensja aż opadła pod ciężarem kwiatów. No No, to jest w tym roku jest wybujała. tak mocno. No i oczywiście moja werbenka. Moja kochana werbenka, ale trochę urosła, bo była taka bardziej sierotowata niż ta pierwsza, tam przy gałże, a teraz widzę, że pięknie prezentuje. Super. Właśnie kochani, próbujemy podwiązać hortensję. O, dobrze powiedziałeś. Próbujemy. Ja bardziej przytrzymuję, bo zobaczcie, ta strona za mną jest tak ciężka, że boimy się, że zaraz się złamie. No jak idzie? Nie idzie. No szefowa ciągnie. Ech, Pani dyrektor, no i Już szefowa trzyma i się? dyrektor, nie wiem. puść. No zobaczymy, ale to Chodź coś... tutaj do mnie, zobaczysz z tej strony. nie- Zobaczcie nie podoba kochani, mi się to. trzyma się? Nie, Już tak, nie wisi aż tak bardzo. nie podoba mi się A to. co ci nie podoba? Powinniśmy podpórkę może wykombinować. O właśnie, tak, podpórka by była dobra. No zobacz, szefowa trzyma się, bo to jest szefowa, wiecie? To jest szefowa tego naszego ogródka. Nie Ja przesadzaj, nie przesadzaj. No nie przesadzam, przecież to Hmm. głównie ty tutaj rządzisz. Cholera tak patrzy na te kretowiska pod nogami, ale mamy No, kopców, dał ale czadu, mamy dał czadu. kopców. Wyżył się. No trudno. Niech mu tam w nosie z nim. No w nosie z nim. No ale nic, my już pokochaliśmy chyba tego kreta, co? No kochać jakoś go specjalnie nie kocham, no. Ale no, zaczęłam go po prostu tolerować. Bartka, ja już Nie ma myślę, że wyjścia. powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie po sobie jakiś ślad w formie komentarza, lajka. No i udostępnijcie drogą pantoflową film dalej. Niech zobaczą inni. Dwóch dziadków na działce. No co? Takich dziadków. No co, masz wnuczkę? Ale jestem babcią, nie dziadkiem. To dziadka i babcie. No dobra. Babcie i dziadka. Dobrze. Kochani, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jeśli. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Pa, trzymajcie się. I prosimy jeszcze o subskrypcję. A już mówiłem. Nie, No ile razy? nie Nie? mówiłeś. Nie mówiłem? Nie. No Albo dobrze. ja nie usłyszałam. To pa, dbajcie o siebie. Serduszko. Serduszko.